Często jest tak, że na naszym stole roboczym może wystąpić problem z adhezją pierwszej warstwy. Jeżeli ustawimy dobrze temperaturę, no to gdzie szukać winowajcy? No właśnie, w instrukcji obsługi naszej drukarki. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytaliście instrukcję obsługi waszej drukarki, ale pamiętajcie, że stół roboczy po prostu się brudzi. Może być zakurzony, tak jak na przykład ten, lub może być tłusty, tak jak na przykład ten. A dlaczego on jest tłusty? No właśnie, to się dzieje, kiedy chcemy ściągnąć wydruk z naszego stołu roboczego i na przykład naciskamy w ten sposób i dotykamy naszymi palcami tego stołu roboczego. Nasze palce zawierają taki bardzo cienki, niewidoczny, tłusty nalot, więc jeżeli dotkniemy gdziekolwiek, chociaż muśniemy tym palcem, to może być sytuacja taka, że ten tłuszcz już gdzieś tam jest, więc tam na przykład filament się nie przyklei. Dlatego musimy je myć. No i co? Pewnie wpadniecie na pomysł, żeby umyć sobie stół roboczy takim płynem do szyb. Nie robimy tego płynem do szyb. To znaczy, możemy, jeżeli chcemy, ale uwierzcie mi, że w płynie do szyb mamy kilka więcej składników, które są niekoniecznie przydatne przy myciu stołu roboczego. Lepiej stosować jakieś prostsze metody, na przykład mydło i gąbkę. Mycie stołu roboczego jest zasadniczo bardzo proste. Wystarczy włożyć pod bieżącą wodę, najlepiej ciepłą, mocno namydlić zwykłym mydłem w kostce, takim najtańszym, i ewentualnie gąbeczką lub ręką ładnie wyszorować ruchami kolistymi na przemian w kratkę i wtedy będziemy mieli pewność, że to mydło jakby zmyło cały ten nalot, który jest niepożądany. Jeżeli mamy dwustronny stół roboczy, no to oczywiście myjemy go z dwóch stron. Kiedy już skończyliśmy myć, dobrze opłukajmy go wodą i następnie wytrzyjmy najlepiej papierem bezpyłowym. Jeżeli takiego nie mamy, to ręcznik papierowy się nada, ale starajmy się go nie przemoczyć, zebrać tylko tyle wody, ile się da i później niech on sobie już doschnie sam. I to jest cała filozofia mycia stołu roboczego. Pewnie wpadniecie na pomysł, że możecie go umyć na przykład acetonem. Otóż nie. Acetonem stołu roboczego pokrytego PEI, takiego jak ten i ten, nie myjemy. Są stoły robocze, które są pokryte, malowane proszkowo, albo są po prostu metalowe, albo są szkłem, bo też są takie drukarki. No to wtedy oczywiście zasięgnijcie informacji do instrukcji obsługi. Aceton jest bardzo agresywną chemią, która może po prostu zniszczyć powłokę. Tego nie chcemy. Aczkolwiek są historie takie, że możemy sobie na przykład zrobić taki klejek z ASA lub ABS-u i wtedy mamy lepszą przyczepność do stołu roboczego, ale o tym w innym filmie. Mamy jeszcze takie chemie jak etylooctan, czyli pochodna acetonu troszeczkę, ale on jest też również bardzo mocno agresywny, czego nie polecam stosować na stołach roboczych, szczególnie tych pokrytych PEI. Uszkodzimy powłokę i przyczepność już nie będzie taka dobra jak oryginalnie. Ale na przykład izopropanol, alkohol izopropylowy, nadaje się do mycia stołu roboczego. To jest jeden ze składników właśnie płynu do szyb, aczkolwiek najlepiej wziąć taki czysty, bez żadnych dodatków, bez żadnych perfumów, bez żadnych innych mydeł i tak dalej. I wtedy możemy go delikatnie przetrzeć papierem i wtedy mamy czysty stół roboczy bez tłuszczu. Natomiast czasami jest tak, że tworzy się dziwny nalot. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może po prostu mamy niedoczyszczony ten stół roboczy, dlatego ja wolę używać po prostu mydła i wody. Plus alkohol izopropylowy jest troszeczkę drogi w porównaniu do mydła, więc jak kto lubi. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was przydatny i już wiecie, jak umyć porządnie swój stół roboczy, aby mieć idealną adhezję pierwszej warstwy. No i teraz muszę go umyć jeszcze raz. Świetnie. A jeżeli macie jakieś inne porady, jak umyć stół roboczy i chcielibyście to przekazać osobom, które na przykład nie wiedzą albo mają problem z adhezją pierwszej warstwy, to napiszcie to w komentarzu, bo sam jestem bardzo ciekaw, co tam możecie mądrego napisać. Ja już dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!